jest coś takiego jak zmęczenie decyzjami. Paweł ma tutaj bardzo fajne podejście. Dobrze, możecie wykorzystać to do planowania kwartału, miesiąca, tygodnia, czy nawet dnia. Żebyśmy rano nie musieli się zastanawiać, co zrobimy, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy dzień zawalony spotkaniami w kalendarzu. To jest klucz do tego, żeby zaplanować sobie jakiś okres. To może sprowadzać się do prostych rzeczy. Pamiętam zawsze, jak sobie coś postanawiałem, że od przyszłego roku coś zrobię, to nigdy to nie działało. Dobra, okej, to zaczynamy. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rejkowski. 2 lata temu prawie robiliśmy odcinek o tym, czy postanowienia noworoczne działają. A w tym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o planowaniu nowego roku, planowaniu przyszłego roku. To jest trochę coś innego niż postanowienia noworoczne, bo jest to bardzo systematyczne podejście do tego, jak widzimy nasz przyszły rok, co chcielibyśmy zrobić, co chcielibyśmy osiągnąć. I Paweł ma tutaj bardzo fajne podejście. Ja to zawsze podziwiam, bo u mnie z tym planowaniem na poziomie osobistym i zawodowym nie jest jeszcze tak dobrze. Więc chciałbym, żeby Paweł nam o tym opowiedział. Paweł, jak to robisz? Jak planujesz swój przyszły rok? No to słuchajcie, to pierwsze co, to muszę odesłać do autora, bo ja sam tego nie wymyśliłem. To jest cały program, cały cykl wymyślony i sposób planowania roku, o którym dzisiaj Wam opowiem. To jest autorski program człowieka, który się nazywa Fryderyk Karzełek. I teraz Fryderyk Karzełek to jest przedsiębiorca, mówca, człowiek, który w biznesie wiele lat spędził, ale to jest przede wszystkim człowiek znany z tak zwanego klubu 555, czyli takich świrów podobnych do mnie, którzy wstają codziennie rano o 5 rano, to jest dla nich poranek, tu odsyłamy też do odcinka, że nie każdy takim rannym ptaszkiem musi być, nie dajcie sobie wcisnąć, że tutaj musicie rano wstawać, jeżeli tego nie lubicie. Ale Fryderyk już od kilku lat wstaje i zbiera ludzi o godzinie 5:55 w swoim programie rozwojowym i przez lata wypracował taki system planowania roku. I to jest kilka rzeczy takie, które są bardzo istotne, o których sobie dzisiaj porozmawiamy, bo jak pamiętacie z naszego wcześniejszego odcinka, no postanowienia noworoczne nie działają. Napiszcie w komentarzach pod tym odcinkiem, czy któreś z waszych postanowień noworocznych, które mieliście w zeszłym roku, czy 2 lata temu, w ogóle się spełniło, czy zadziałało. Bo u mnie tak naprawdę, no ja takich postanowień nie robię, ale z tego co pamiętam, zawsze jak sobie coś postanawiałem, że od przyszłego roku coś zrobię, to nigdy to nie działało. I teraz, żeby zaplanować sobie rok, to czy to będzie planowanie roku, bo równie dobrze możecie wykorzystać to do planowania kwartału, miesiąca, tygodnia, czy nawet dnia. Bo rzecz, która jest tutaj najbardziej istotna, to, żeby zaplanować sobie wszystko przed rozpoczęciem danego okresu. Czyli zobaczcie, jeżeli kończy Wam się na przykład rok i podsumowanie, czy jakiś plan zaczynacie w styczniu, to znaczy, że to już jest za późno, to jest źle. Cały plan musicie zrobić wcześniej i ten plan musi być jak najbardziej szczegółowy. Musicie rozpisać sobie na osi czasu, co kiedy będziecie robić, co do kiedy chcecie zrobić, jaki macie plan, gdzie chcecie być, co chcecie zrealizować. I to jest ważne, żeby przede wszystkim wiedzieć, czego wy chcecie. To musi być oparte o wasze plany, waszą ścieżkę kariery, czy to na przykład learning plan, który zrobicie ze swoim szefem, żeby wiedzieć, gdzie chcecie iść, czy na przykład listę waszych marzeń, co chcecie osiągnąć, gdzie chcecie pojechać, co chcecie zobaczyć, co chcecie mieć, co chcecie zrobić, czego się nowego nauczyć. Ponieważ w oparciu o coś takiego solidnego, to będzie dla was prostsze, żeby sobie zaplanować i ułożyć to tutaj, to tutaj, to tutaj. I teraz dlaczego to jest ważne, żeby ten plan mieć wcześniej? Ponieważ jest coś takiego jak zmęczenie decyzjami. To jest taki paradoks decyzji. Jeżeli mamy podejmować decyzję, mamy podjąć jakąś decyzję, no to nas fizycznie po prostu boli, bo podejmowanie decyzji wymaga bardzo dużo pracy naszego mózgu. Jest to po prostu bardzo takie energochłonne. No nie lubimy podejmować decyzji. Od tysięcy lat po prostu człowiek jest stworzony w taki sposób, że my jesteśmy z natury leniwi. I to jest okej. Po prostu lubimy, kiedy rzeczy się dzieją, nie lubimy się przemęczać. No zresztą cała branża IT tak powstała. No przecież automatyzujemy rzeczy po to, żeby po prostu nie robić głupich rzeczy, nie powtarzać. Teraz w przypadku decyzji to jest na tyle istotne, że kiedy planujecie sobie rok, czy jakikolwiek okres,
i podejmiecie tę decyzję, ja robię to, a jeżeli planujesz na rok i zaplanujesz sobie, że w tym roku będziesz robił takie rzeczy, albo pojedziesz na taką konferencję, albo zrobisz takie szkolenie, albo zapiszesz się w końcu do tego newslettera na nerd.management/newsletter, to podjęcie takiej decyzji raz na cały rok, to jest jak program. Po prostu piszesz skrypt, który ma się wykonać i przychodzi moment startu, klikasz guzik i on się wykonuje. Ty już nie musisz myśleć. I teraz dam Ci taki przykład ze swojego podwórka, kiedy ja 2 lata temu zacząłem współpracę z Adamem, też podlinkujemy odcinek z Adamem Rybickim, z coachem, gdzie również zacząłem z nim trenować. Adam też prowadzi treningi personalne i umówiliśmy się w taki sposób, że słuchaj, ja chcę robić treningi personalne 3 razy w tygodniu, ale rozliczamy się za rok z góry. To była jedna decyzja do podjęcia i na cały rok z góry to było jasne. Wyobraźcie sobie, że przez te 2 lata ominęliśmy może chyba 2 treningi, jak żeśmy się naprawdę grubo pochorowali, czy raz z mojej strony, raz z jego strony. I to było tyle. Przez 2 lata, 3 razy w tygodniu to po prostu się działo, bo decyzja była podjęta raz i tak naprawdę ten program puszczony w ruch już był nie do zatrzymania. I to jest klucz do tego, żeby zaplanować sobie jakiś okres, zdecydować, co chcecie robić i w momencie, kiedy przychodzi początek startu, to wy już macie ten program napisany, gotowy, odpalacie go i tam już nie ma miejsca na podejmowanie decyzji, czy zastanawianie się, czy ten plan jest dobry, czy on jest zły. Po prostu go realizujecie krok po kroku, tak jak sobie założyliście, bo jeżeli zaczniecie się zastanawiać, to właściwie nie zrobicie nic. To wtedy mamy motyw postanowień noworocznych, i nad którymi się codziennie zastanawiacie, czy to postanowienie było dobre, czy może nie, czy to jest dobry czas, czy nie. Nie ma mowy o takich rzeczach. To musi być jasna, prosta decyzja. Ja chcę to zrobić w tym roku, w tym terminie, mogę to zrobić, albo nawet nie wiem, czy mogę to zrobić, ale po prostu chcę to zrobić, zrobię to. Jeżeli decyzja jest podjęta, że ty to zrobisz, to ty po prostu to zrobisz. To w ogóle jest dobry nawyk, żeby decydować nie w momencie, kiedy już musimy coś zrobić, tylko żeby decydować z wyprzedzeniem i to jest nie tylko kwestia planowania roku, ale tak jak Paweł wspomniał, chociażby zaplanowania sobie, jaki będzie nasz następny dzień, jakie są najważniejsze zadania, które zrobimy jutro i przygotowanie już sobie tej listy to do, żebyśmy rano nie musieli się zastanawiać, co zrobimy, zwłaszcza jeżeli na przykład mamy dzień zawalony spotkaniami w kalendarzu, tylko żebyśmy już po prostu realizowali ten plan. To może sprowadzać się do prostych rzeczy, jeżeli na przykład, tak jak ja, rano macie problem z tym, żeby zwlec się z łóżka, przygotować wszystko, no to jak myślicie, dlaczego Steve Jobs czy Mark Zuckerberg zawsze ubierają się tak samo? No bo właśnie to już jest takie posunięcie tego do maksimum, że usunięcie tej decyzji, co ja założę rano. Ja oczywiście tak nie robię, ale na przykład jeżeli rano wiem, że będę musiał wyjść z domu wcześniej, szybko, to sobie przygotowuję ubrania wcześniej, poprzedniego dnia przygotowuję plecak z rzeczami, przygotowuję plan, po prostu godzina po godzinie, co będę robił w określonym czasie i potem tylko ten plan wykonujemy, idziemy zgodnie z programem, który napisaliśmy poprzedniego wieczora. I to jest bardzo dobry sposób nie tylko zorganizowania sobie życia prywatnego i zawodowego i tego, co byśmy chcieli osiągnąć w przeciągu roku, ale właśnie chociażby o zmniejszenia tego obciążenia psychicznego decyzjami, które pojawiają się w ciągu dnia. Dokładnie tak, więc podsumowując, starajcie się robić w taki sposób, aby podejmować jak najmniej decyzji lub po prostu, kiedy podejmujecie decyzję, to już jest koniec. Zdecydowaliście, że robicie to robicie. Nie zastanawiacie się w kółko, czy to dobre, czy to teraz, czy to może później, czy na pewno ta decyzja była dobra. Nie. Planujecie, co chcecie zrobić, patrzycie, czy wam to się w ogóle spina z terminami, z kalendarzami, czy na przykład rzeczy nie nachodzą na siebie, bo jest to też bardzo częste, że my chcemy coś zrobić, zdecydujemy, ja zrobię to, a później patrzysz w kalendarz, ups, sorry, ale jesteś w zupełnie innej części świata w tym momencie, więc to jest bardzo istotne, żebyście po prostu zaplanowali sobie, co chcecie zrobić, zdecydowali, że to zrobicie i kiedy przychodzi nowy rok, czy dany okres, czy tydzień, po prostu to robicie automatycznie. Już nie roztrząsacie, czy to na pewno była dobra decyzja, czy zła. Jeżeli zdecydowaliście, to idźcie za tym i im dłuższy okres planujecie, tym będzie dla was po prostu to prostsze, bo jeżeli podejmujecie decyzję na to, że przez cały rok będziecie coś robić, no to nie ma zmiłuj się, po prostu robicie to i w tym momencie działa to super. Ten odcinek jest około minutę krótszy od średniej długości naszego odcinka, więc wykorzystajcie 15 sekund z tej minuty na to, żeby wejść na stronę nerd.management/newsletter,
i już teraz podjąć decyzję o tym, żeby dostawać świeże informacje na temat naszych nowych odcinków, na temat naszych nowych pomysłów, inicjatyw, czyli zapiszcie się do newslettera, no i będziemy lądować w Waszej skrzynce każdy wtorek o 8:00. Widzimy się już za tydzień, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Cześć!